Dobry wieczór Państwu. Po ekstremalnie długiej dla nas przerwie wracamy do stolicy Polski, Warszawy nocą. Witam Was serdecznie na rozdziale już 18. Dzisiejszy rozdział będzie nosić nazwę Magia, chemia czy alchemia? Please don't dress in black when you're at his wake. Don't go there tomorrow, but to celebrate. Żeby przypomnieć sytuację. Ostatnim razem Salvi, Nikita oraz Mateusz udali się do apartamentu Mateusza. Ale jeszcze w drodze, w tym samym czasie, Wendy trafiła do mieszkania Mikołaja. Zastała go w tragicznym stanie. Skontaktowała się z tak zwanym dyrektorem, a również wykonała telefon bezpośrednio do Nikita. Nikita. Telefon dzwoni, wyjedziecie. Jesteście już parędziesiąt metrów od mieszkania. Jak ten telefon bzyczy mi w kieszeni, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję, patrzę. Wendy. Mówię tak. Wendy. Przesuwam palcem i odbieram telefon. A, Nikita, niedobrze, niedobrze. Musicie wrócić. Co się dzieje? Musicie wrócić. Z Mikim jest niedobrze, nie wiem, co mam robić. Gdzie mamy przyjechać? Kołysanie i dmuchanie nie pomaga. Gdzie mamy przyjechać? Brzeska 14, 3 piętro. Dobra, jedziemy. Rozłączam się. Przesuwam szybko palcem czerwoną słuchawkę. Zawracamy. Idziemy po Wendy. Gdzie mamy zawrócić? Jakaś ci tu zawrócę, człowieku? No podaj chociaż adres, no. Brzeska 14. Lep to w Google. W najbliższym miejscu zawracam samochód. To Salvi bierze swój telefon i wklepuje Brzeska 14, po czym stawia go na desce rozdzielczej, żeby... Orientujesz się, że to było bardzo blisko, właściwie dosłownie, nie wiem, 50-60 metrów od tego klubu jazzowego, w którym jedliście. No,
udawaliście, że jecie. I po cholerę ja w ogóle silnik odpalałem. Wypadki. Dobra, no to Ale jestem wdzięczny, że tam idziemy. Wdzięczny. Brzmiało jak bardzo poważna sytuacja, więc... No wiesz, jesteśmy sobie... Dopiero co się poznaliśmy, nie? Podziękowania się wam należą. dobra, po prostu jeśli tam dojeżdżamy, to szukam najbliższego miejsca do zaparkowania. Wysiądę wcześniej. W międzyczasie Wendy, Mikołaj zwija się z bólu. Czy mógłbyś mi jeszcze opisać, jak on wygląda? Mógłbym. W sensie jego rany. Czy co to tam jest? Dobrze. Ciężko powiedzieć, bo one nie są zewnętrzne. One są prawdopodobnie w jakiś sposób wewnętrzne. Wykonaj proszę test na swoją inteligencję oraz medycynę. 4 sukcesy. 4 sukcesy. Wygląda na to, że nie masz pojęcia na temat medycyny wśród spokrewnionych. Tak jak po człowieku byś była w stanie wywnioskować, tak jednak te zimne oczy, lodowata skóra, brak widocznych żył do tego stopnia, że mogłabyś coś określić. Sprawdzić pulsu nie sprawdzisz, oddechu nie ma. To nie ta kwestia medycyny. Niemniej jednak słyszysz domofon dzwoniący. Czy ja mogę ich wpuścić od środka, czy muszę zejść po nich? Możesz ich wpuścić od środka. To ich wpuszczam. Mnie wytrzymaj jeszcze trochę, Miki. Wbiegam na 4. piętro. Rozglądam się, czy widocznie. Podchodzę z powrotem do Mikiego. Ja tak, Dmucham na niego. Staram się, jakoś tak, nie wiem, tykam go palcem. ja też wchodzę, ale trochę mniej entuzjastycznie i szybko jak Nikita. I ja raczej... Nie wiadomo, które drzwi, bo są drzwi na lewo, na prawo i na wprost was. Y, Oni tam nie byli. Otwieram drzwi w takim razie, jeżeli ich słyszę już. Jesteśmy. Czym sprawa? No i widzisz, że Nikita młodego Einhendorfa na ziemi, zwijającego się. Ja tak mu patrzę przez ramię. O chuju, złota temu co? No jakby się naćpał. Nie naćpał się. To wina lodówki. To wszystko przez lodówkę. Lodówka na niego spadła? W sensie ma zatrucie... Nie taka lodówka. Nikita, pomóż mi go przenieść na kanapę albo coś. Już podchodzę do niego. Jak ja mam go w ogóle złapać? Czy to jest bezpieczne? Wiem, nie znam się. Wchodzę do środka za Nikitą. Mateusz, zamknij drzwi za sobą. Dobra. Dobra, walić to. Wsuwam ręce pod jego leżące ciało i chciałem go przenieść na kanapę. Bez problemu. Słyszycie, jak coś z piskiem opon podjechało pod blok. To jest niskopiętrowy blok, on ma 4 piętra, więc Ja idę do okna w takim razie, jeśli to usłyszałem i chcę zobaczyć, co to przyjechało. taki starszy samochód. Widzisz, jak jakiś mężczyzna z siwymi włosami wysiada oraz jakaś dziewczyna. Wysiadł jakiś starok, jakaś laska, znamy ich? Patrzę na Wendy.
Mamy? Dzwoniłam do kogoś przed wami, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy to ta osoba. Okej, czyli to wsparcie, mam rozumieć. To ktoś chyba, kto pomoże, mam taką nadzieję. I Wendy zaczyna tak kołysać Mikołaja. Czy to pomaga? Mikołaj. No, chyba nie pomaga. Widzisz, jak jego ręce zaczynają się tak jakby... Pozostają w jakimś takim skurczu, jego nogi zaczynają się tak podkulać troszeczkę. Słychać domofon? To ja idę odebrać. A to jest taki, że trzeba podnieść słuchawkę? Ze słuchawką, A, no. to podnoszę. Halo? Ale proszę mnie wpuścić. To już? Naciskam. W chwili na to 4. piętro widzicie mężczyznę w grubych okularach z czarnymi ramkami. Bardzo długiej brodzie splecionej w taki mały warkocz. Na tym warkoczu są różne koraliki, jakieś takie dziwne afrykańskie wzory na tych koralikach. Mężczyzna też ma długi naprawdę warkocz z tyłu. Jest stary, byście powiedzieli, że na około 60 lat. Koło niego jest młoda dziewczyna, powiedziałbym na oko 17 lat. Brązowe włosy, ewidentnie śmiertelna. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór, tu jest pacjent. Zostawia swój parasol. Patrzy na niego. O, wiadomo, co się stało. Patrzę się na Wendy. Patrz na Wendy. Znaczy, tak i nie. Chodzi o to, że tak jak mówiłam, przez telefon patrzę na tą dziewczynę trochę niechętnie. Ta dziewczyna wydaje się być bardzo nieobecna. Jej wzrok nie jest tutaj. Próbował znaleźć lekarstwo na to, co nam się stało. Zaczyna się rozglądać po pokoju, patrzy na cały ten sprzęt Mikołaja, te wszystkie probówki, flakoniki. Ale nie miał lodówki. Wydaje mi się, że tutaj nawet lodówka by nie pomogła. Może w jakimś małym stopniu, ale ewidentnie użył leków do zakrzepu krwi. Myślę, że możemy tutaj poradzić w bardzo prosty sposób. Basiu, zbliż się tutaj. Prowadzi tą młodą dziewczynę w stronę Mikołaja. Nadstawia jej nadgarstek i przytrzymuje dolną szczękę Mikołaja i wsadza nadgarstek mu w buzię. Kły zatapiają się w jej nadgarstku. Ona nie odczuwa bólu. Nie odczuwa właściwie nic. Nie wydaje się nadal być obecna. Powoli spija krew. Trochę krwi przebywa drogę na jego podbródek, potem na szyję. Widać, że jego ręce, jego nogi zaczynają się powoli prostować. Tak jakby skurcz zaczynał powoli mijać. No wystarczy. Zabiera nadgarstek dziewczyny. Poczekaj na mnie na dole. Tak, panie dyrektorze. Dziewczyna schodzi, on zostaje. Siada, opiera się o swój podbródek. No widać, że Mikołaj próbuje troszeczkę tutaj alchemii. Tyle pytań. Próbować próbuje, ale jak widać mu się nie udaje. Mikołaj, czy wszystko już dobrze? Znowu go tykam palcem. Kurde.
Co się stało? Uratowałam ci życie. Naprawdę? Tak. Częściowo bym powiedział. Cicho. Walę buksańca w tego, w Mateusza. Wstaję do siadu. Dziękuję ci, Wendy. Klepię go po ramieniu. A wy to kto? To zaraz, ale podziękuj też. Patrzę na dyrektora. Nie ma problemu. Trzeba dbać o swoich nowych. Ja chciałbym podejść do tego dyrektora. No, on podnosi swoje krzaczaste brwi i patrzy na ciebie. My się chyba nie znamy. Nie, ale... Dobra, od początku. Jestem Mateusz Zatorski. Nie stąd. Ale teoretycznie przyszedłem tu chyba do pana? Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak coś się sprowadza, Mateuszu? Przyjechałem tu z Wrocławia od mojej mistrzyni Brai. Jestem z klanu Ministry. I Miło poznać nową część naszej społeczności. witam, również miło. Słyszałem, że jest pan szefem alchemików, że tak to można nazwać? Nic bardziej mylnego, nie szefem, a bardziej uczę. Słabo krwistych z moich informacji. Tak, prowadzę, można powiedzieć, przybytek dla tych, którzy potrzebują schronienia i potrzebują się pouczyć. No, wiadomo, tego wszystkiego, co jest nowe. No to bardzo dobrze się składa, bo jednym z moich celów tutaj było właśnie się spotkać z panem albo z kimkolwiek. Jestem trochę entuzjastą, fanem alchemii. Zresztą wyciągnąłem to od Brai. Będzie na to czas, Mateuszu. Teraz co z... Wskazuję ręką na Mikołaja. Nie ma się co martwić. Na nas żadne trucizny i tak nie działają. Nawet przedawkowania leków ani innych rzeczy. Nie ma się co martwić. O co chodziło z tą krwią, więc? No, pokazuję sobie taki gest, jakbym wkładał sobie w usta rękę. Bierzą krew potrzebował. A czego więcej potrzebuje spokrewnione. To jest prawdziwe panaceum dla nas. Więc Tak pomiędzy naszego rodzaju. Jest dobra. to nie był nasz rodzaj. Nie macie się co martwić. Oczywiście. Ta dziewczyna należy do mojej grupy, można by powiedzieć. Osób, które ofiarują się, by być używanymi przez nas. Tak mówię sobie pod nosem, też chciałbym mieć taką panią Basię. Możemy porozmawiać na takie tematy później, jak się nadarzy okazja, Mateuszu. Nie, co bardziej po prostu myślałem głośno. Nie ma problemu. Mikołaj, już taki... Kurwa! Już pamiętam. Wszystko jak psów dupa. No, powiem wam szczerze, jeżeli istnieją jakieś zaklęcia, żeby to cofnąć, to są poza moim zasięgiem. Wiem, Mikołaj. Przykro mi, Wendy. Ale będziemy musieli pozostać w takiej formie, nie wiem ile. Kiedyś nadarzy się okazja, żeby coś z tym zrobić, ale najwyraźniej jeszcze nie teraz. Nie martw się tym na razie. Ja zaplala tak ręce na piersi. Wzrusza trochę ramionami. To co teraz? Wendy, chciałabyś zostać ze swoim towarzyszem? Czy im... Tak staram się
niejawnie zapytać Wendy, czy jej przeszkadzamy w czymś. Z tego co pamiętam, mieliśmy załatwić jakąś sprawę z Mateuszem, ale właśnie, wywiązałam się chyba ze swojej umowy. Pokazuję palcem na Mateusza. W sensie chodzi ci o pana dyrektora. Mhm. No tak. Pośrednio tak. Wszystko dzięki Wendy, jak zawsze ratuje świat. Sadzę na telefonie, która godzina? Północ 15. Tak, Wendy, mogę ci powiedzieć, że sądząc po tym, jak Mikołaj obecnie wygląda, przydałoby mu się odpoczynku. Myślę, że możemy kontynuować nasz cel podróży ze względu na to, że Mikołaj ewidentnie potrzebuje trochę odpocząć. Złapiemy się. Dzięki, Wendy. Wybacz, że cię zawiodłem. Myślę, że spróbujemy się spać jutro, jak nie, to pojutrze. I jutro mamy się nie wychylać. Nie wiem, to możesz do mnie zadzwonić, nie wiem, możemy porozmawiać przez jakiegoś, nie wiem, przez neta. Okej? To się złapiemy. Dbaj o siebie i pamiętaj, nie zawiodłeś nikogo, nie zawiodłeś też siebie. Coś wymyślimy. To co, zawijamy się? No dobra. A jeszcze tylko do dyrektora. Panie dyrektorze, a może jakiś adres albo coś? Jak się z panem skontaktować? Oczywiście, mogę ci podać swój numer telefonu, albo mogę ci podać adres i numer telefonu. Mogę Im więcej, też? tym lepiej. Już czekajcie, sprawdzę, jaka to była ulica. Tyle lata, nadal nie pamiętam. To będą Zorzy 17. Dobra, dzięki. Już zapisałem. A jeżeli chodzi o numer, to zapisz sobie, Mateuszu. 517 Mhm. 333 Wendy też Mhm. zapisuje. 444. Taki Ach. prosty. No właśnie taki aż dziwny. Dziękuję. W takim razie będę się kontaktował. W świecie spokrewnionych coś cię jeszcze dziwi? Tak. Nie jestem tu za długo. A ten tu obok to w ogóle świeży. Pokazuję na Salwiego. Znaleźliśmy go dzisiaj. Siedział biedny na ulicy jak mały mokry piesek. Znaczy, chciał nas zabić. Dalej po prostu opiera się normalne. o ścianę i tak przemachuje ręką, witając. Witam, witam. No, zabić nas tak łatwo już nie jest jak za życia. Ale to dosyć normalne, jak na świeżego spokrewnionego. Jeszcze mam dużo pytań, które bym chciał zadać, tylko nie jest to chyba na miejscu aktualnie. Dalej nie wiemy z jakiego jest klanu i co umie. To jest jedno z tych pytań. To tutaj Mikołaj może ci pomóc. Nie pomyślałam o tym. W sensie, Chyba nie w takim stanie. pokazuję właśnie na tego leżącego. A ten pan tutaj to raczej musi sobie odpocząć. O, właśnie. Słuchajcie, umówię was z domem Ipsimusa. Ktoś się skonsultuje z wami. Może Czesław albo Józef. E, Ja tak kucam przy Mikim i szeptam. Z czym? Taki odłam Trimier. A, rozumiem, że oni odpowiedzą na moje pytania. Mhm. Powiedzą ci pewnie o klanie, więc nie masz się co martwić o to. Mamy do siebie numery, to... A nie, przepraszam, ja do was nie mam. A, To... ja dryndnę. To się zapiszę. To zaraz. Ale to podaj mi swój numer, to powiem wam jak będzie moment, żeby się umówić na takie spotkanie. No dobrze.
sprawdzam w kontaktach, bo nie znam swojego numeru na pamięć. Salvi też robi to w tym samym czasie w takim razie, bo domyśla się, że do niego też mówi dyrektor. Ja mogę podać? Konwersacji przysłuchuję się trochę oddalony, tak oparty o ścianę cały czas, myśląc o tym, że Mikiemu się nie udało tworzyć ten. Patrzę tak na nich. Dobra, jest pan gotowy? Podaję swój. 666 315 815 800 ile? 15 Dwie 15. Dobrze, to mam. To myślę, że mogę od was wszystkich, mogę tylko od Wendy. To może ja jeszcze podam. Mi też by się przydało pewne prowadzenie. Więc Nie ma też problemu, podam. jesteśmy teraz razem po tej stronie. Siadam na podłodze w siadzie skrzyżnym. Miło to słyszeć. W takim razie mój numer telefonu to będzie 260 260. Co to za numer? losowy, jak to telefonu. On nie z Polski. 260? 706 706? 883. Nikita trochę tak podchodzi. Coś nie tak z jego numerem? Nie znam żadnego numeru, który by zaczynał się na 260. Chyba że taki z reklamy. Może jeszcze ja podam. Zanim wszyscy już sobie pójdziemy. To tak na szybko, żeby nie zabierać. Kierunkowy, to jest kierunkowy do Zambii w Afryce właściwie. Kierunkowy to plus 48, jak to w Polsce. Tylko pierwsze trzy cyfry to 260. A, rozumiem. To ja mu podaję swój numer. 777 Byłem kiedyś w Zambii. I jeszcze raz? 777 770. O, tutaj wszyscy. 858 858. 234. 2, 3, 4. Dobrze, no to jesteśmy w kontakcie. A twoje imię wskazuje na Salviego. Salvi. Salvi, dobrze. Postaram się dać wam znać. Najszybciej jak będę mógł. Raczej jutro to odpada. Będzie wiadomo. Właśnie miałem się spytać, o co chodzi z tym jutrem, bo tak jak mówiłem, nie orientuję się zbytnio. Dzień Niepodległości. Dużo ludzi będzie na ulicach, bardzo dużo. Z jednej strony to daje nam troszeczkę pola do manewrów, z drugiej strony będzie bardzo dużo ludzi, którzy będą z telefonami nagrywać całe wydarzenia, wszystkiego, co ich otacza. Więc jak przejdzie takie 100 000 osób z telefonami, powiedzmy, że nawet 10 000 wyjmie aparaty, żeby porobić zdjęcia i zauważy któregoś z nas, no to możliwe, że raczej mała szansa, że ktoś mu uwierzy, ale wolimy trzymać się nisko w takie dni. Okej. Brzmi Jak jasno. każde święta. Wendy mówi ściszonym głosem. Dobrze, że pan zapytał o jego imię, bo zapomniałam. To cieszę się, że mogłem pomóc. Niemniej jednak ja będę już wracał, bo muszę się zająć jeszcze paroma sprawami dzisiaj. Cieszę się, Mikołaju, że podziałało, a z wami zobaczę się wkrótce. Miło było was poznać. Dobrze jest zobaczyć nowe twarze po prawej stronie Wisły. W końcu ciepłe przyjęcie. Do zobaczenia w takim razie. Dobrej nocy. Nikita skiwa go. Do widzenia. Udanego połowu. Wendy, twój telefon dzwoni. Patrzę kto. Nie znasz numeru. Odbieram. Halo? Halo, Wendy? Kto mówi? Cześć, nie znamy się. No. Słuchaj, bo Syrena mnie skierowała do ciebie, że mamy się poznać, bo wy podobno lubicie wpadać w problemy.
Więc chciałem was poznać i z wami pogadać. Kto mówi? Na razie nieważne, nie takie rzeczy przez telefon. Spotkamy się, pogadamy. Any panie majstia? Ja nie Wendy, nie znam Wendy. Dobrze wiem, że to ty dostałem twój numer od Syreny. Jak nie, to przełącz mnie do kogoś innego, jak nie chcesz gadać. No dobra, gdzie się spotkamy? Jesteście teraz wolni? Odkładam, znaczy tak odsuwam telefon od mojego ucha. Jesteśmy teraz wolni? Wzruszam ramionami. Mamy coś do roboty? Nie wiem, mieliśmy ciebie. A, Zawsze jesteś do roboty. u mnie za wiele nie ma do roboty, bo że chcesz mi chałupę posprzątać, to spoko. Chciałbyś. No, znowu mówię do telefonu. Jesteśmy w miarę wolni. Okej, no to super. Słuchajcie, to podjedźcie na ten. Na Wąchocką 1N. Wołochocką? Wąchocką. Wąchocką? No. Dobra. Wąchocka 1N. Patrzę na Nikitę. No to widzimy się. A co, już podjeżdżacie? No pewnie niedługo będziemy wyjeżdżać. Tak, Dobra, to sprzątnę trochę i wpadajcie. okej. Rozłączam się. Wendy, kto to Ludzie, był? wy tu naprawdę macie urwanie głowy ze wszystkim. Nie mam pojęcia, kto to był. Pierwszy raz go słyszę. Podobno Syrena podała mu mój numer. O, właśnie to samo miałem spytać. Nasz przywódca. Najpiękniejsza kobieta, jaką Nasz. zobaczycie. Tak, najpiękniejsza kobieta, jaką zobaczycie w Warszawie. Najsilniejsza, najmądrzejsza. Przepraszam, bo ja się chyba nie orientuję ani w tych wszystkich komplementach, ani czego to jest dowódca i czemu jest też moim dowódcą. Anarchistów? Myślę, że chciałbyś z nią kiedyś pogadać. Średnio podoba mi się ta nazwa, ale to już na później bardziej spytam, czemu ja niby do nich należę? To też jest związane z tym, nie wiem... Bo cię przygarnęliśmy. Jeszcze nie należysz, jeśli cię to zaspokoi. Tam jest takiego oficjalny chrzest. Tak, tak, najpierw przysięga lojalności. Czyli podobnie jak w wojsku, świetnie. Nie. Jak w wojsku. My nadal jesteśmy w mieszkaniu Mikołaja? Tak, Co ja chciałbym podejść do Mikołaja? Do Mateusza Mikołaj wyciąga rękę. Cześć, jestem Mikołaj. Mateusz, nowy. Pałasz się alchemią. Słyszałem. Nie do końca. My to nazywamy magią krwi i rytuałami. Dobra, to jednak nie moja bajka. Nie, bo dyrektor mówi, że alchemią, więc myślałem, że może coś sobie tu piścisz, ale... Powiedzmy, że mój przodek się trochę tym parał i próbowałem coś odtworzyć i no. I prawie dotknąłeś mogiły. Drugi raz. Jesteś bardzo bezpośredni, wiesz, Mateusz? Nie, trochę ma rację. Głupia sprawa. Nie no, luz każdemu zdarzało się przedawkować, nie? Też nieraz leżałem gdzieś tam w jakimś domu. Mikołaj robi duże oczy na to. Ciekawe, co opowiadasz. No to co, my chyba będziemy zmykać, chyba że coś ci, jakąś poduszkę ci przynieść? Nie, dam sobie radę, dzięki. Okej. Jak coś, to dzwoń do Wendy. Patrzę na Wendy. Spoko. jak patrzysz na Wendy, to Wendy ci pokazuje kciuka w górę. Dobra. Macham jeszcze do niego tak na pożegnanie i wychodzę. Nie wiem jak reszta, ale ja wychodzę. Ja wychodzę w takim razie prawdopodobnie drugi i też macham. Żegnaj. Ostatni raz rzucam spojrzenie po pokoju i wychodzę. Wendy się kłania bardzo teatralnie.
i wychodzi. No dobrze, zeszliście na dół. Zamknęliście drzwi za sobą. Jesteście koło samochodu. Dyrektor odjechał już parę minut temu. Dobra. Więc odpalamy teraz najlepszego przyjaciela ludzkości, czyli Google Maps i niech ktoś mnie prowadzi, gdzie mamy jechać. Czekajcie. Jakby... Wendy, powiedziałaś, może pojedziemy, ale to była zmyłka. My tak naprawdę nie jedziemy nigdzie, prawda? Nie no, jedziemy. Syrena podała mu mój numer. Skąd wiesz, że Syrena podała... Bo tak powiedział. Mhm. Trzeba wierzyć dobrym. Chciałam powiedzieć ludziom, ale to już nie do końca to. Wendy, wiem, że... Co? Mateuszu, powiem tylko, 11 minut zajmie droga samochodem. To nie jest tak daleko. Na południe prawej strony Wisły. Dobra. Ładować manat. Jakie dowody już jest od Syreny? Wsiadam do samochodu. Wendy, no nie możesz być poważna! Boże, co tak śmierdzi? Coś tu zdechło? Sorry, dawno nie wyczyściłem. Wendy, nie możesz być poważna! Od kiedy coś takiego... Ja tak trochę się waham, patrząc na nich i wsiadam ostatecznie do samochodu. To ja tak otwieram tylko drzwi i wkładam tylko głowę do środka, żeby po prostu mówić do środka samochodu. Daj spokój, Nikita. A co masz lepszego do roboty? Ryju, siadasz czy nie, bo zaraz odjeżdżamy. Stop! Niedawno mieliśmy akcję z Inkwizycją. Teraz do ciebie dzwoni po prostu jakiś gościu. Nie wiesz skąd. Dobra, zrobimy tak. Ja pojadę, a ty chyba miałeś się zająć Aiko, z tego co pamiętam. Im? Brzmi dosyć... Moją siostrą. Aha, okej. Od innej matki, ale no moją siostrą. Wygląda jakby Nikita nie za bardzo świadomie to zrobił, ale poprawił sobie fryzurę, kiedy to powiedziałaś. Jakby martwię się, W Wendy. sensie macie tego samego ojca. Nie mamy tego samego stwórcy, dlatego powiedziałam od innej matki. Nie, Ja powiedziałem nie znam. ojca. Nie znam swojego stwórcy. To po pierwsze. Po drugie, Aiko Nie daj... jest moją siostrą klanową, ale też po prostu jest moją siostrą. Nie zrozumiecie tego, to jest głęboka więź. Salvi tak się trochę wypina do przodu, bo zgaduję, że jest na tylnym siedzeniu i kładzie ramiona na fotelach. Nie rozumiem chyba, w sensie, bo To jest Na moje głęboka więź. na moje słowo ojca mówisz stwórca, czy nie wiem, w waszym społeczeństwie, no teraz już naszym, to jest to samo? Odbiegamy od tematu. Wendy, Tak, strasznie się martwię. Cicho. Ten, kto cię stworzył, jest twoim rodzicem. Nowy. To czym są starzy rodzice? Ja odpalam silnik. Starymi rodzicami. Nikita też wsiada. Idź do Aiko. Wendy, nie możesz być poważna, no. Dobra, wsiadasz czy nie, bo mi wietrzy, zimno leci. Wiem, że nie czuję, ale... Nie ma klimatyzacji. Jest! Ten hotel ma klimatyzację i podgrzewane fotele. Odkąd zostałeś spokrewnionym, zawsze podkręcasz klimę na maksa. I fotele. Trzaskam drzwiami troszeczkę mocniej niż chciałem. Idź do Wendy. Znaczy do Aiko. Moją szybę guzikiem opuszczam. W oborze tak trzaska, nie w moim samochodzie. I zamykam i odjeżdżamy. Ej, Mateusz, mogę pograć w Candy Crush? Sorry, Wendy, nie możesz, ale... No... Mapy. Ktoś zapisał właśnie ten adres, czy jedziemy ciemno? W telefonie mam, nie? 1E, 1N. Rozumujcie. Wszyscy tacy spięci jesteście. Nie, to Nikita to w ogóle, tak jakby, nie wiem, zginął. Nikita Nie wiem. tworzy bardzo stresującą atmosferę po prostu. Ja mogę powiedzieć, że moje życie, a raczej jak wy to teraz mówicie, nie życie, obróciło się o 180 stopni. Kiedy oni jeszcze nie jadą i rozmawiają między sobą, Nikita obraca się na piętrze, obraca się na pięcie i wraca do samochodu. Już ochłonąłeś?
Na wszelki wypadek pojedę z wami. Dobrze. Ale potem idź do Aiko. Pojadę, kiedy będzie trzeba. Musisz sprawdzić, co z moją siostrą. Musisz sprawdzić, czy żyje. No i zawijam naręczym na tym parkingu i ruszamy w kierunku, w którym mamy. Puszczam jakąś kasetę hitów z lat 80. Rocka oczywiście. Dlaczego wy wszyscy jesteście tacy spięci? O chuj chodzi. Ktoś umarł? Ktoś was śledzi? No dobra, ten cały Mikołaj prawie umarł, ale... Tak. Ale... Nie umarł, nie mów tak. Nie mów tak, bo będzie mi smutno. Dobra, sorry. Wendy znowu ratuje dzień, A raczej, a raczej noc. O co chodzi? No, chodzi o tak zwaną inkwizycję, nie wiem, czy słyszeliście. To słyszałem. Można powiedzieć, że trafili na pewien trop tego tam. Wskazuje palcem na Nikita. I paru innych spokrewnionych, ale nie mnie. Nie mnie. Dlatego jesteś taki spięty. Nie byłbyś na moim miejscu? A no i zajęli mu dom. Właściwie to przegrał go w karty. A tak właściwie to... Nieprawda! Jak można coś przegrać w karty? Przecież to jest tak proste wygrać w karty. A Trzeba tak tylko właściwie... troszkę To nie jest prawda, że cokolwiek przegrałem! Tak właściwie. Kładę mu rękę na ramieniu. Nikita, jak już... To nie w samochodzie, proszę. Chują mi jakiś wampir, a nie po prostu w karty przegrałem. To prawda. Nikita zainwestował w Bitcoina. Nie polepszasz tego! Przepraszam. Sorry. Czym jest... Ale czy chcecie mi powiedzieć, że Nikita został uchujany przez jakiegoś wampira, który stworzył podróbę Bitcoina? Tak. Zainwestował w to, bo przegrał w karty. Słuchaj, Salvi, mam na zbyciu trochę tak chyba 40 000 właśnie tych V-coinów. Nie chciałbyś, stary, tak komuś je sprzedać? Za połowę ceny ci je dam. Wiesz co, Nikita, w odróżnieniu do ciebie nie wyglądam na biznesmena, ale również chyba w odróżnieniu od ciebie jestem większym biznesmenem i podejmuję odpowiedzialne inwestycje. Wiesz co mi Nikita zawsze mówiono? Jeśli No. chcesz coś inwestować, inwestuj w siebie, a nie w jakieś gówno, które nam nie wiem co to jest. Ostatnio wydał bal charytatywny. Nikita tak zaczyna powolutku klapać w ręce. Mądrości życiowe. Nie spodziewałem się, że będę je słuchał w samochodzie. W każdym bądź razie, może to trochę dziwne pytanie, ale średnio cię znam. Nie wyglądasz na kogoś, kto nie ma pieniędzy na zbyciu, w sensie, no, jesteś odstawiony jak ta lala, że tak powiem. Jest politykiem. O, Kurwa? Wendy! Napisał swoją książkę. Politykiem, że tak powiem, normalnego świata, czy jesteś raczej politykiem naszego świata? On jest głosem ludu. ponawiam Fajne pytanie nazwisko. Mateusza, ludu naszego świata, czy tego... Najpierw normalnego. W sensie tego nie A naszego. teraz naszego? No, teraz nie jest w ogóle politykiem. Teraz wydał bal charytatywny i, uwaga, postanowił wesprzeć szpital psychiatryczny. O, Nie wiem skąd ten pomysł. Szczęśliwy traf. brzmi na hojny czyn. Bardzo hojne. Ale trochę głupie. Tak, domyślam się, że Nikita siedzi z tyłu. Tak. Jest tak jakby... Odwracam lusterko, żeby tak jakby patrzeć na niego. Oczywiście to przednie lusterko. Tak patrzę się w lusterko. Powiedz mi, Nikita, o chuj chodzi z twoją fryzurą? Dojeżdżacie do miejsca. Dobra, powiesz mi później. Jesteśmy na miejscu. Cudownie. Powiem wam troszeczkę o okolicy może. Okolica wygląda bardzo biednie. To znaczy, w otoczeniu są jakieś domki jednorodzinne. Tutaj jest kostka brukowa, taka w słabym stanie. Widzicie ten budyneczek. Używam takiej zdrobnionej formy, by określić to, że to jest
budynek, który jest jednopiętrowy. Znaczy ma parter i pierwsze piętro. Widać 1N. I tu jest, moi drodzy, napisane kancelarie prawnicze. Fairfield. Nikita, potrzebujesz prawnika? Do spraw komorniczych. A twój samochód dalej jest na tym parkingu? Nie miałem za bardzo czasu. Wiesz, myślałem ostatnio, że wyjdę sobie, tak wiesz, w dzień, nie? Tak o 12 wyjdę i go odbiorę. Szepczę Mateuszowi na ucho. Samochód Nikity jest na parkingu policyjnym. Od 3 miesięcy. Jezu, Nikita, twój samochód jest na parkingu policyjnym od 3 miesięcy. Wiesz, ile za to zabulisz? Nie dziwię się, że masz problemy, jeśli nie zajmujesz się czymś takim w pierwszej kolejności. Nie wiem, może były trochę większe, jak na przykład jebana inkwizycja siedząca mi na ogonie. Słuchaj. Chodzicie po schodkach? Tak. Tak wspominając o tej inkwizycji, coraz bardziej zaczynam się bać z tobą przebywać, bo nie brzmi to jak ktoś, kto przyjdzie cię przytulić i ululać na dobranoc. To osoby polujące na nas. Czyli dobrze, myślałem, czemu... Może jestem bezduszny, bo was jeszcze nie znam, ale domyślam się, że ty, wskazuję na Wendy i Nikita, dobrze się znacie, więc się trzymacie, ale czy to jest bezpieczne? Tak. Bez nas zginiesz. Widziałeś, że uratowałam dzień. Nie, ja mówię o tobie trzymającym się z Nikitą, kiedy na niego polują. Zaczyna drzeć powieka. Słuchaj, to jest tak... Lubię ryzykować, okej? Dobry Boże, co Poza to za tym- muzyka? Można powiedzieć, że łączy nas wspólne śmierć. Mhm. Nawet parę. Więzy krwi. Otwieracie rozumiem. drzwi? Pukamy najpierw. Słyszycie tylko proszę? Otwieram. Wchodzimy. Okej, widzicie, jakby to powiedzieć, taką poczekalnię, parę krzeseł. Widzicie gabinet na wprost was, na prawo. Uchylony gabinet po wasze, na wprost was tak naprawdę. Słuchajcie, że stamtąd dobiega ta staroświecka jazzowa muzyka. Wendy, ty nas umówiłaś z lekarzem? Pisało kancelaria prawnicka. To bardziej Nikicie się przyda. Dziękuję. Nie ma za co. Ja idę w stronę tego pokoju. I pukam. Drzwi były uchylone. Tak, no ale w uchylony. Dobra. W środku znajduje się mężczyzna w granatowym garniturze z różowym krawatem. Wygląda na takiego troszeczkę starszego, gdzieś koło 40. Taki trochę lekko pomaszczony, z taką grzyweczką zaczesaną. Taką dosyć brązową. Wygląda biednie. Jego garnitur nie jest najnowszy. Definitywnie przeleżał albo był noszony już wiele lat. W otoczeniu jest co z abstrakcyjnych rzeczy? Gramofon. Widać wiele szafek drewnianych, zawierających pewnie jakieś różne akta. Przed nim taką ładną lampkę, jak to bankierzy mieli, tak wiecie, z zielonym kloszem. Pomieszczenie gabinetu jest dosyć małe. Jak wchodzicie w czwórkę, to jest lekki ścisk, no ale są tutaj krzesła, żeby sobie usiąść, akurat 4. Ej, miło was w końcu poznać. Cześć, Amadeusz Szymilczek. Prawie jak Aureliusz. Bardzo miło poznać panie Mateuszu. Mamy podobną funkcję co Aureliusz. Znasz Aureliusza? Pewnie kto nie zna Aureliusza. Oni. Ja nie znam. Salwi podnosi rękę. O, macie strasznie dużo do dowiedzenia się o tym mieście. Słuchajcie, siadajcie. Zaproponowałbym kawę i ciasteczka, ale teraz to już, no nie bardzo. No to Siadam. Siadam. Znam waszą dwójkę bardzo dobrze, ale was nie znam. Amadeusz Milczek. Mateusz Zatorski, witam. Nowy, w sensie, w mieście.
Salvi próbuje znaleźć tam gdzieś miejsce, żeby przycupnąć. Salvi, jestem też nowy ogólnie w tym wszystkim. Okej. Więcej was, więcej kłopotów. Bardziej potrzebujecie jakiejś ochrony. Słyszałem ostatnim czasy, że zgłaszaliście się do Syreny na temat pracy. A i owszem, Fakt. Ja nic nie podpisywałem, ty ani też się nie zgłaszałem. zgłaszałeś. Ja właśnie... Ty też się zgłaszałeś. Spoko. I tak wszyscy, cały rząd zabierze wam wszystkie pieniądze, jak widniejecie w aktach, że nie żyjecie, więc trzeba to jakoś sobie pogodzić. No co takie miny, no co, dziwicie się? Właśnie Salvi jest taki strasznie skonsternowany. No nie, ale... Właściwie przyszliśmy zaciągnąć porady, bo ten tutaj, pokazuje na Nikitę, ma problemy z prawem. Wygląda na Mam go. takiego. Wyglądam. Był politykiem za życia, więc no tym bardziej. Co zrobiłeś? Macałeś sekretarki? Nie takie problemy z prawem. Ale też mu zabrano pieniądze. ZUS. Nie. Nie. y, Komornik. Pokrewniony. Spokrewniony komornik. Cholera. Tacy są najgorsi, bo mogą cię ścigać wszędzie. Nikita się szczerze śmieje. Nikito, mam dla ciebie jedno rozwiązanie bardzo proste lub troszeczkę wymagające pracy. Pierwsze rozwiązanie. Ulokujemy cię w małej wiosce na Alasce. Cięższe rozwiązanie. Dobra. Z kim masz problemy? W sumie nie znam go tak dokładnie. Nie zna Y, jego imienia ani płci. w białym garniturze. Gość był ostatnio w Seven's Clubie. Seven. Robił wikojny. Bitcoiny. Też zdarzyło mi się troszeczkę zainwestować, ale to nie o tym. Z Korneliuszem. Korneliuszem. Ja tak patrzę po ich twarzach. To jest ktoś znany? Nie. I jakoś się z nim skontaktować. O nie. Ech, Ale co, rozmawialiście razem i co? nie rozmawialiśmy. Przegrał w karty. Mój współpracownik z nim rozmawiał i został dziwnym trafem namówiony na zakup bardzo dużej ilości tych całych coinów. Coinów. Źle to wygląda, tam podpisał chyba z 14 dokumentów potwierdzających, że jest zdrowy i świadomie podpisuje to. O, no to tutaj ciężko będzie prawnie coś zrobić, ale ja jestem niestandardowym prawnikiem. Ja jestem wampirzem prawnikiem. O, są tacy. My przypadkiem nie używamy tego słowa? W sensie... Takie słowo ma więcej przykuwania uwagi, głosu. O to chodzi. Widzisz, że Mateusz przez całą w ogóle rozmowę jest taki trochę zażenowany, trzyma sobie tak 2 palce na szyi, jakby sprawdzał sobie ten, oczywiście, którego nie ma. Jak po prostu siedzi tak z miną taką... Salvi podnosi tam rękę trochę jak dziecko. Amadeusz jest dosyć entuzjastyczny, jak o tym wszystkim mówi. Może nie mam w to zbytnio wglądu, ale moim zdaniem prawnik dla spokrewnionych brzmi poważniej. Nikita tak rozluźnia się przy tym. Trochę tak bardziej się sadowi na krześle. Ale powiedzieliście jedną rzecz, która jest prawdą. Aureliusz. Aureliusz też jest prawnikiem. To wiele wyjaśnia. A, tylko w Camarilli. Powiedzmy. Ogólnie jest, myślę, sam dla siebie prawnikiem, dlatego takie są sytuacje, a nie inne. Może coś widzieliście, może nie, ale to nieważne. Ja pomagam spokrewnionym się dorobić. Oczywiście na procent. Aureliusz to mój przyjaciel. Brzmi to bardzo rzeczywiście w takim świecie, w którym jesteśmy, że jest taka osoba, która... Przydadzą nam się pieniądze, choć mi trochę mniej. Słyszałem, że biegaliście. O! Mi już spadają rzeczy.
Zobaczcie, czasem niezdarny jestem. Ale to dobrze, że żadnych zatarg nie macie z Aureliuszem. Podnoszę mu, co tam mu spadło. Kim jest w ogóle ten Aureliusz? Moim przyjacielem. No oprócz tego... Przyjaciel, który... ciekawa relacja. Ma dużo klubów. Nawet dzielimy ten sam klan, hej! A, pan Ventru? No, O, no. Ventru. No, jest nas paru jeszcze w Anarchach. Tak samo Corneliusz jest Wentru. Wiele wyjaśnia. Salvi jest coraz bardziej po prostu... No i jest jeszcze jedna osoba, jakbyście przypadkiem trafili do więzienia albo coś tym, to mamy tam jedną osobę. No, może z nią miejmy nadzieję, że jej nie spotkamy. Nie zamierzam iść do więzienia. Jeszcze, w ogóle. Ja też wiele rzeczy w życiu nie zamierzałem, a wyszło jak wyszło. Ale spójrz na to, Nikito, nawet jeżeli przesiedzisz 100 lat, to nic takiego złego. Opowiem ci, że mogliby zauważyć, że wyrok dożywocia nie za bardzo daje efekty. No ale wiesz, dostęp masz do krwi chociaż, więc przeżyjesz. A to nie tak, że każą mu wyjść na dwór? Właśnie, bo w środku dnia jest spacerniak, z tego co mi się wydaje. Nie, jeśli Tak, trafisz do ale- izolatki. Właśnie. Poza tym są sposoby, wiecie, zaświadczenia lekarskie podrobione i inne rzeczy. Wy właśnie. Słuchajcie, wiem, że strasznie dużo broiliście w Warszawie, co? Wendy, Nikita? Był jeszcze wasz kolega, Gabriel. Gabriel musiał wyjechać na jakiś czas, ale jesteśmy w kontakcie. Przepraszam, w tej sytuacji ja chciałbym się odłączyć, ja nic nie zrobiłem. Jeszcze! Każdy w końcu coś zrobi. Wolałbym, żeby zostało, że jeszcze tak na dłuższy czas. Kiedyś pewnie rzucisz się na człowieka i go zagryziesz. Jak pies. I tak krzywi się. Właśnie Salvi tak trochę przemlaskuje własne słowa. Wolałbym tego uniknąć, jeśli jest na to rada. Wow! Wolałby tego To uniknąć. się zdarzy każdemu, nie ma na to rady. Nawet Nikita to zrobi. To prawda, to się zdarza każdemu. To nie grzech. Chociaż mi się nie zdarzyło jeszcze. Widać, że Salvi po prostu próbuje uciec od tej myśli. Poczekaj, Salvi, nie uciekaj od tego. Słucham? No bo widzę, że tam odlatujesz myślami. Słuchaj, spójrz na to w ten sposób. Życie. To, co ty nazywasz życie. Jeden wielki teatr. Wszędzie są oświetleniowcy, kamerzyści, a my jesteśmy jak aktorzy. I teraz musisz wybrać, czy chcesz być aktorem, czy chcesz być statystą. Dzięki Nikicie udało mi się tego uniknąć, bo był tam. Właśnie dlatego potrzebujesz towarzyszy, żeby nie być statystą. Rozumiesz? Ej, co? Ciekawe porównanie, ale w takim razie, czy nie każdy człowiek jest główną postacią w swoim przedstawieniu? Właśnie nie. Bo ludzie to nasz pokarm. Jest taki pogląd filozoficzny, to jest bardzo ciekawe, możemy o tym później porozmawiać, ale nie przyszliśmy tutaj w tym celu. Proszę kontynuować. No, także stwierdziłem, że się odezwę, bo szukaliście roboty i tego wszystkiego. W czym jesteście dobrzy? Naturalnie, nadnaturalnie. A, właśnie. Miałem wspomnieć, ostatnio byliście w jakiejś hurtowni leków, prawda? Nie. Wiem, że byliście. Nie, Czy wy coś ćpiecie? nie. Czy ja Żeby- wyglądam ci jakbym ćpał? Tak. Jesteś bardzo blady, wiesz, naturalnie, więc... Czy ja mam coś z oczami? Tak patrzę Tak. Tak. Bardzo zagłębione w czaszkę. Wyglądasz... Poza tym, że są szczurze i zagłębione w czaszkę, to wyglądasz... Szczurze nie powiedziałem, to twoje słowa. To prawda, ja zawsze powtarzam, że Nikita ma szczurze oczy. W każdym razie... Ratatuj, Nie, to była myszka. W każdym razie... Nie, to był szczur. Ratatuj był Nie, to była szczurem. myszka, to była myszka, nie znacie się. Był szczur. To Jestem była... w 100% Salvi. pewien. Przepraszam, chciałem tylko powiedzieć ogólnie rzecz biorąc, że byliście w
farmie i dobrze o tym wiem, bo jest lekkie poruszenie ze względu na to, że zostawiliście za sobą smród po lewej stronie Wisły. Tak, nadarzył się Mamo. wypadek. Komu trzeba spłacić długi za sprzątnięcie tego bałaganu? Długi na Nikita. Nam... Nikita kiwa głową najbardziej sarkastyczny sposób, jaki może. Chwilę. Kto się zajmował ochotą? O, Ja sobie przytupuję do rytmu muzyki. no niedobrze. Niedobrze. Co za zaskoczenie. Niedobrze. Księżna. O to. Kobieta. Nie znamy. Domyślam się, że nie znaczy. Z Banu Hakim. Dla lepszych kontaktów będziecie musieli pojechać i ją przeprosić, ale to w swoim czasie. Co umiecie ogólnie? Nie wiem, jesteście specjalni od komputerów, umiecie, nie wiem, jakoś coś dobrego? Ja jestem barmanem. Jestem. Nie zarobimy na tym. Umiem mówić do ludzi tak, żeby słuchali i chcieli więcej słuchać. To jest z tego żyłem. Jestem artystką. Mój kurwa Boże. Ja umiem alchemię. A ja umiem mieszać denaturat. Wszystko to są bardzo ciekawe zdolności, ale chodzi mi bardziej o to, że słuchajcie, powiem wam szczerze i nie będę owijać w bawełnę. Jeżeli chcecie przeżyć w społeczeństwie spokrewnionych, to albo macie na siebie firmę, jakiś na siebie, który rozwijacie przez setkę lat, ale ze względu na to, że większość klubów, centr handlowych, bazarów i to wszystko są obsadzone role w naszej sztuce z tym. Bo wiadomo, podam wam przykład, chociażby Aureliusz ma 14 klubów pod własne komando i ma z tego zyski i nie musi wiele robić. I jego dochody, no, zdecydowanie przekraczają dochody, które robią wiele innych rzeczy. No, mieliśmy chociażby... Kto to był? Talię? Która zajmuje się... Tatię, przepraszam. Tatię, która Czas zajmuje się... przeszły? A, nie, nadal się zajmuje. Tatia na przykład zajmuje się hotelarstwem i tym wszystkim. Rioty. A ta blondynka w koku. Ale... Bo ja chyba jestem w innym świecie. Do czego pan zmierza? Nie wiem, mamy wziąć kredyt i założyć sobie? Kredyt. Może być z tym trudno. Kredyt ciężko jest załatwić, kolego, bo jak tam wasze dowody? No, Mieliśmy... Okej. Ja cały czas istnieją. żyję. Mieliśmy... Ja w sumie teoretycznie też żyję, ale jest szansa, że poszukuje mnie policja. Poszukuję. W każdym razie mieliśmy sobie... To dobra historia, to śmieszna historia. Mieliśmy sobie kiedyś z Nikitą wyrobić dowody. Robiliśmy zdjęcie... Nie, to nie było z Nikitą. To nieważne. Mniejsza o to. Chodzi mi o to, że musicie zapomnieć o legalnych metodach zarabiania. Artystycznie, teatry w większości są po lewej stronie Wisły. Nie, ja nie jestem aktorką, jestem muzykiem. No to Madame Q. Jak już. Mogę mieć nawet sklep muzyczny, to bardziej dochodowe niż robienie z muzyki. Bo musisz załatwić wszystkie formalności, przejąć jakieś lokum, kupić wyposażenie. Musisz mieć, wiesz, kapitał inwestycyjny, a z tego co wiem, to wy go nie macie. Nie wyglądacie na takich, którzy mają. Wypraszam Właśnie, sobie. Ma pan rację, ale wypraszam sobie. dwie rzeczy. Jeżeli pan ma, to bardzo chętnie przyjmę jakiś telefon. Druga rzecz. Szukam mieszkania. Moje lokum jest wolne. Znaczy ja tam jestem. Ile masz miejsca? No 30 metrów kwadratowych. To się zmieścimy. Chcecie akcji, czy chcecie znowu spróbować się poskradać? Chwila.
Co my jesteśmy wpychani właśnie? Czekaj, poczekaj. Jestem dobra w skradaniu się. Ja też. Umiem robić tak. I Wendy znika. O, co? Spokojnie, nadal tu jestem. Raczej domyślam się, że bardziej... Właśnie... Nieważne. Dla Nikity to jest najnormalniejsza rzecz, że Wendy znika, nie? W sensie, Właśnie Sam patrzy na was i widzi, że was to kompletnie nie rusza. Braja tak robiła. Dobrze. Umiem jeszcze mieszać ludziom we wspomnieniach. Jeżeli to przydatne. Pewnie. Ja potrafię kogoś sparaliżować wzrokiem. To na nim nie wyszło i pokazać na Salviego. Mamy w sumie dwie opcje. Właśnie twoje spojrzenie w tamtym momencie było bardzo dziwne. Dobra, pogadamy o tym później. Ja chciałbym się w sumie dowiedzieć, co potrafię i kim ja jestem, bo coś mówiliście o jakichś klanach. Tak, dowiemy się tego. Miki ci pomoże. Macha ręką, że nieważne. Mamy dwie opcje. Albo potrzebujecie zrobić napad. Ciąg. Nie? Słucham? Albo jest miejsce, w którym są niezłe zapasy amfetaminy. Co wy na to? Widzicie, że tak Słucham? Mateusz tak trochę się aż zarumienił się na tą wzmiankę, jak gdyby mógł. Salvi wręcz przeciwnie, on tak się właśnie strasznie napiął. Wendy się pojawia i tak patrzy, tak niby zaciekawiona, ale nie do końca. zanim odpowiem na to pytanie, czy Wchodzimy w to. ten sklep do kogoś należy i Nie, pokazuje na nie. telefonie adres temu... Skąd ja kurwa mam to wiedzieć? Musiałbym Nie sprawdzić. wiem, no, wygląda gościu. pan na bardzo zorientowanego mężczyznę w tych sprawach. Jaka to jest ulica? Grochowska. Ile? 175. 175. Czekaj, daj mi sprawdzić w lapku. No należy. Jakieś mega sceny. Nie, chodzi o to, Co? czy jednego z nas. Nie. Dobra. Tamten Peter miał coś tam, parę rzeczy. A jakbyście szukali na przykład, wiecie, jakichś pukawek i różnych takich rzeczy, to też mam kontakty. Cokolwiek będziecie potrzebować, to wam ogarnę. Telefon. Kolega już ma. Telefony nielegalne, nierejestrowane? Da Tak. się załatwić. Dowody? Z chęcią. Papiery rozwodowe? Cholera. Co? Niezły ten czarny rynek. Ho, ho, ho. Zawsze kwitł. Zawsze kwitł. Szczególnie przed tym tysiącleciem. Tutaj było takie... Tutaj się wychodziło po prostu z wiadrami z bułek. Salvi jeszcze bardziej jest skonsternowany, w sensie jego mimika twarzy już nie pozwala nawet pokazać jak bardzo. Możemy pomyśleć nad tym, to z amfetaminą nas zainteresowało. Mów za siebie. Mateusz kiwa głową. Widzisz, on rozumie. Ale ja nie. Towar to towar. Ale co trzeba z tym zrobić dokładnie? Jakie jest to nasze zadanie? Powiedzmy, że mam kontakty i znajomości, że wiem, że w jednym miejscu ktoś zbiera sobie amfetaminę, potem na sprzedaż. Sytuacja by wyglądała prosto. Wy odbijacie, zabieracie ile się da na pakę, przywozicie do mnie. Ja to sprzedaję, biorę sobie 20%. 15. 20%. 10. Hej, beze mnie byście nie wiedzieli, że jest taka w ogóle możliwość. Dobra, 18. Chwila, Bądźmy chwila. realni. Czekaj, chwila. Ale jeżeli damy panu 10%, a zawiążemy stałą współpracę, to się pan nieźle dorobi. Trzeba myśleć przyszłościowo. Zawsze mogę się odezwać do jakiejś słabokrwi, im to zlecić. 15.
18 niech będzie. Tak, ja się zgadzam na 18. No i fajnie, no i fajnie. Widzisz, wchodzisz w ten klimat, już rozumiesz, o co chodzi. 18% będzie ze sprzedaży dla mnie, a pozostałe procenty będą dla was do podziału. To jest kwestia zakradnięcia się? No nie wiem, może obijecie parę mord. Postarajcie się może ich nie pozabijać. I tak co zrobią? Zgłoszą na policję, że ktoś im amfetaminę ukradł. To nie jest napadanie na staruszki, nigdy tego nie próbujcie. A i pierdolcie napadanie na bankom. To takie gówno działało 30 lat temu. Żeby wam nie przyszło na bank napadać. To wtedy nigdy w życiu was nie widziałem i was sprzedam przy pierwszej lepszej okazji. A zwykłe sklepy? Lepiej nie. Małe obroty. O jakiej wielkości mówimy? W sensie, jakiej ilości? Amfetaminy? No, tak. No tego to akurat nie wiem. No cóż. Trochę strzał w ciemno. No może być kilogram, może być 10. Ale hajs będzie. Nie wiem, mogę jeszcze poszukać, co tam będzie w sumie. Moja paka w polówce jest dość obszerna, więc powinno wejść. Widzicie, że już Mateusz jakby tak siedzi i twarz myśliciela, który już kombinuje i wyobraża sobie, gdzie, jakby to zrobić. Wendy, co ty tak szczerze o tym myślisz? Potrzebuję domu, a na dom trzeba pieniędzy. A, to jest dobre myślenie. Potrzebuję nowej gitary. Bo... Za te pieniądze kupisz się z 10 gitar. No i fajnie. Lokum możemy wyrzucić jakąś staruszkę. Powiemy jej, że jest zadłużona, że wiecie, że miała kiedyś jakiś rachunek w Psacie, czy w czymś takim, wiecie, tutaj za dekoder nieoddanie. No i wyjdzie, że koszta ma w sumie 200 000. No co będzie robić? No będzie musiała sprzedać to mieszkanie. Nie chcę wyrzucać staruszki. Alwi coraz bardziej wzrokiem rzuca na drzwi, jakby widzicie, że on nie chce być w tym pokoju. Słuchajcie, kurwa, jesteście w tym nowi, co ja wam będę mówić? Wiecie, jakie są realia. Koniec końców, Ale co ta staruszka zrobi? No jest stara. no pewnie umrze, ale to nie jest istotne. Widzieliście, ile jest tego bydła na ulicach? Jak tych, no, mrówków. Słuchajcie, wiem, że moralność, te wszystkie sprawy, ale prawda jest taka, że ludzie są 100 razy bardziej niemoralni niż my. Wierzcie mi. Ja słyszałem o różnych sprawach i byłem zamieszany w różne sprawy. Było wiele osób, które po prostu wyrzuciło na bruk dziesiątki osób po to, żeby kupić ziemię, szczególnie w Warszawie. No wiadomo, jak to są miejsca, stare kamienice, starzy ludzie, oni trochę nie płacą czynszów, tutaj coś tam zalegają i tak dalej. Potem nagle jakiś przypadkowy pożar, czy jakieś tam osuwanie się ścian, no i wiadomo, trzeba było. Słyszałem o tym. Nie to, że za życia brałem w tym udział, nie. Koledzy brali. A, koledzy. Ja się nie nakradłem w tamtych czasach. Ja tak powiedzmy po śmierci takie wiecie, wnioski miałem, że to wszystko to samo jest w sumie. Długo pan żyje? Trochę. Wystarczająco, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Mamy być na pan czy na ty? Mówcie do mnie po prostu, albo po nazwisku. Możecie po imieniu. No chyba wolę po nazwisku. To będę mówić po imieniu. A jak pan się jeszcze raz nazywał? Amadeusz Milczyk. Dziękuję. No to co? Co chcecie robić? Co wam mam ogarnąć? Może. Mówicie o telefonach, lokum. Gdzie lokum chcecie? Gdzie mam się rozejrzeć? Nie powinniśmy najpierw zająć się jakby akcją? Ja domyślam się, że chwilę wam to zajmie. Nie wiem. Ja bym chciał jakąś broń. No jest jeszcze w sumie Mogę ci oddać moją. jest jeszcze jeden plan napadu na fort, ale to chyba Na fort. za duże ryzyko. Oblężenie. Co znaczy na fort? A jeszcze poza tym wiele willi jest w rękach Hekaty, więc...
Czego? Mniejsza. Zawsze moglibyście jeszcze spróbować się włamać do Akademii Sztuk Wojennych. To oni mają dużo sprzętu drogiego. Możemy zacząć od czegoś mniejszego, typu... Typu A co z amfetamina. tym... Tak, ale co z tym napadem na pociąg? Jak to by miało wyglądać? Przebieracie się, mówicie, że jesteście z jakiegoś przeglądu, podczepiacie wagonik i byśmy zobaczyli, co by się podziało. Ale to co, mamy zwinąć węgiel? Brzmi jakby z 200 rzeczy mogą zejść z szyn po prostu. Węgiel. Ale mówicie, że tym akurat nie jesteście zainteresowani, to nie będę się. Dobra, niech będzie z tą amfetaminą. No i fajnie, no i fajnie. Ale jeżeli będę mieć załatwiane mieszkanie, proszę mi nie mówić... Inaczej. Chciałabym, żeby to było takie, w którym nie mieszkała żadna staruszka wyrzucona na śmierć. Ale jeżeli nie będzie się dało inaczej, proszę mi o tym nie mówić, ja nie chcę wiedzieć. A co jakbym postarał się wyrzucić tych, którzy robią przekręty finansowe? Dobry pomysł. Zajebisty nawet bym powiedział. To lepiej. No to jestem w stanie wyrzucić 3/4 Warszawy. Właściwie O, mam jedno mieszkanie, No, w którym kiedyś mieszkałam, a ale mi je zabrano. gdzie? Na Wilanowie. Moje wpływy tam jest. Nie. Okej. Ja nie chcę z nią mieć kontaktów, naprawdę. Okej. Maria jest. Maria. No dobra, a w jakiej dzielnicy... To był jakiś syf na Wilanowie robiliście, nie? A w jakiej dzielnicy można by było oczekiwać takiego mieszkania? Starajcie się po prawej stronie. Tutaj mam największe wpływy, jestem w stanie coś zrobić. Tutaj się ugadamy, czy to ze Smokiem, czy z Doną, czy z Syreną. Jakoś to się da wszystko połączyć. Okej. No i tak południe Warszawy i po prawej, i po lewej jest terenem nie naszym. Ani Camarili, ani nas. ziemia niczyja, czy jakaś frakcja objęła? Powiedzmy frakcja, która jest neutralna na to wszystko. Chodzi o Rawnosów? Nie, Rawnosi nie mają dla siebie miejsca. Taki chórok. No, jakbyś stawał w płomieniach przez to, że śpisz. No, wiem o Ja czym tak pan mówi. patrzę na Salviego. Salvi po prostu już nie kontempluje tych informacji, jakby dla niego to jest za dużo na jeden wieczór. Tak go klepie. Nie przejmuj się. Zrozumiesz to kiedyś. Mhm. Ja połowy też sam nie rozumiem. Nie wyglądasz na Rawnosa, Salvi, nie martw się. Słuchajcie, ja to widzę tak. Ja chciałbym. Wiele osób mówi, że jesteście fajni, ale wiele osób mówi, że wy to tylko kłopoty. Więc ja bym chciał wam pomóc. Ja chcę zobaczyć, dokąd nas doprowadzi współpraca. Wiem, że kiedyś tam coś tam próbowaliście z Aureliuszem, ale Aureliusz ma strasznie dużo do stracenia, żeby zadawać się z takimi, no wiecie, no, gnojami. Ale pan nie ma nic. Po części. Powiedzmy, będę z wami szczery, jeżeli wpadniecie w naprawdę prawdziwe gówno, to niestety nasze kontakty będą musiały się urwać. Sami rozumiecie. No tak, ryzyko zawodowe. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale jak będziecie mieli jakieś problemy prawne, to ja bardzo chętnie wam pomogę. Oczywiście mówimy też o pieniądzach. No tak. Czy dałoby się coś zrobić z tym wyeksmitowaniem mnie z mojego domu? Byłoby to łatwiejsze niż kupowanie nowego. Wątpię. Rozumiem. Jeżeli zalegasz pieniądze, tutaj to tylko naprawdę uzdolniony Nosferatu mógł zrobić. Nie jest żadne ogłoszenie upadłości, żadne nic. Nie w tym przypadku. Niestety. Słuchaj, Nikita, zarobisz sobie. Amfetaminą. To jest dobry plan.
Jak w tym serialu. Słuchaj, zawsze możemy uskutecznić jakieś, nie wiem, porwanie dla okupu. Nie. Coś trochę bardziej moralnego. Tylko nie jeździcie do Wołomina. Czemu? Bo tam jest gangsterka i to nie ta taka przyjemna. W sensie, my też się mamy obawiać? No. Tam jest kurwa sabat, ja wam mówię. Ach, Tam ci całkiem źli, nie? Wysiedlili się jak kurwa muchy na szybie. Czyli w poziomu. Mm. No cóż, coś byście chcieli jeszcze wiedzieć, czy to na tyle? No byśmy chcieli wiedzieć, gdzie to, co załatwić to z amfetaminą. Czekajcie, dajcie mi sprawdzić, że ja sobie sprawdzę na lapku. I o jakich właściwie zyskach mówimy? A ja wiem. No przecież... Może być 100 000, może być 2 miliony. zależy ile tego będzie. Zobaczymy, no, zależy ile udźwigniecie, nie? Ha, Przydałaby się przydałaby się furgonetka. Mogę zadzwonić do Witaliego. kogo? Do Witaliego. On ma furgonetkę. Ale mówiłem, że polówka ma dość duży bagażnik, Okej, nie? mam adres. Lniana 1. Lniana 1. No. Kod pocztowy 038892. Jest jeszcze w obrębie naszego wpływu. Czy jeżeli to wyjdzie, możemy pomówić o zatrudnieniu pana na stałe w takich... Z miłą chęcią, jak mówię. Wydaje mi się, że potrzebujecie kogoś, kto się trochę zna. Wyciągam do niego rękę, żeby go uścisnąć. Tak wiesz, Ach. jak się biznesy robi. Uśmiecha się do ciebie, wyszczerza zęby. Wendy również. No. Ja uważam, że współpraca będzie owocna. Zgadzam się, mam do pana bardzo dobre przeczucie. Ja też, szczerze mówiąc. No to co, jeszcze jakieś pytania? Jak coś możecie dzwonić, nie? Ja w nocy jestem dostępny. Co mamy zrobić z tym, jak tam dojedziemy? No zabrać. Tylko właśnie chciałem się zapytać w takim znaczeniu, to jest jakieś chronione, to jest jakiś magazyn, budynek, dom mieszkalny, jakiś mafiozo. Jest duża szansa, że jest jakaś tam mafia, czy coś podobnego, czy może jakaś taka samoróbka. Kto to wie, nie wiadomo jaka czystość tej amfetaminy będzie, ale pewnie się parę chłopak kręci, wątpię, żeby ktoś ze spokrewnionych był w to zamieszany, jeżeli się obawiasz. Co macie zrobić? Zajebcie tego najwięcej, ile się tylko da. I jak już będziecie, dajcie mi cynk i ja wam powiem, gdzie się spotkamy. I gdzieś to zostawimy. Tylko kurwa, nie przyjeżdżajcie tu z tym, nie? Ja tutaj mam dobrą opinię. No Wiadomo, jasne. wiadomo. Jedna rzecz. Trzeba się wymienić numerami. Ma pan wizytówkę? Będzie po prostu prościej. Pewnie, że mam. Otwiera szufladę, podaje ci taką różowawą w sumie wizytówkę. Przyjmuję, wkładam ją do portfela mojego. Z twarzą właśnie Amadeusza mrugającą i dającą taki jakby pistolet z palców. No i masz tam numer. Numer Amadeusza, moi drodzy, to jest 880 770 880. Takie proste numery. Co, wszystko wiecie? Tak, chyba wszystko. Chyba. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja na razie nie mam. Kiedy będziecie chcieli po to jechać? Od razu. Od razu. No, Patrzę na godzinę, która jest na To mi się telefonie. podoba. Jest godzina 2. Mam około 4-5 maksymalnie godzin. Zdążymy? Jest listopad, więc później się trochę jeszcze ściemnia. No, Zdążymy. myślę, że się Chyba obrócicie. rozjaśnię, Wendy. Cii. Nie przejmuj się. Niech twoja główka się tym teraz nie zajmuje. Głaszczę go po włosach.
Widzicie, że mam bardzo fajne włosy. Masz fajne włosy. Dzięki. Chyba. No dobra. To całusy, buziaki. Złapiemy się jakoś. Zacierajcie ślady, pamiętajcie. Okej. Jasne. Jesteśmy w tym dosyć nowi, ale uczymy się na błędach bardzo szybko. Czyli się dużo nauczyliśmy. Wychodzimy. Po tych słowach po prostu pożegnania Nikita. Savi wstaje i wychodzi szybko. Wracam. Nikita, z tym Wikoinem, to ty się odezwij do Korneliusza. Powiedzmy, jaka sytuacja. Może się z nim dogadasz. Może coś tam ustalicie. Korneliusz bardzo w porządku osoba. Każdy orze jak może, wiesz. Wiadomo. No dobra, to spróbuję. Znasz Jeśli ty- zasady anarchistów. Masz problem z innym spokrewnionym Z, to sam. To sam. To prawda. Jak nie, to podejmiemy jakieś negocjacje. Nie wiem. A gdzie można byłoby się z nim spotkać? Jak w ogóle można byłoby się z nim skomunikować? W tym klubie 777? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Okej. Zrozumiałem. Tam, gdzie go nogi poniosą. No, on dobrze gra w tej branży. Bardzo ambitny chłopak. Dobra, czas ucieka. Amfetamina czeka. No. Aha. Tylko się nie Aha. wciągajcie po drodze. Ogólnie nie wiem, czy próbowaliście narkotyków jako spokrewnieni już. Nie. Niezłe są, niezłe. Działają? Hmm? Nie, raczej. Widzicie taki Jakby ukryty uśmiech Mateusza. jestem zdania, że im więcej my spróbujemy, tym mniej sprzedamy, więc lepiej No nie. to sens. No nie, no to tak, wiadomo. Uzależnić się nie da. No to Ja tak. wciągam tylko 20 lat. Dobra. To co? To na tyle. No to pa. No strzałeczka. I wychodzę. Ja też wychodzę. Alwi wyszedł już wcześniej. Jakby po tym pierwszym pożegnaniu nawet nie słuchał. Nikt jako ostatni wychodzi. I zrobimy sobie cięcie. Zapraszamy na drugą część. Warsaw by Night, rozdział 18. Pełnoletni.